Martin Bramson zaczął nurkować w roku, w którym premierę miał film Killerów 2. Polska wstąpiła do NATO i rozpoczęto produkcję Poloneza Kombi. Niewiele później, w 2003 roku rozpoczął przygodę z nurkowaniem technicznym, a od 2008 roku nurkuje z wykorzystaniem rebreatherów. Te urządzenia, nazywane jedną z największych szans rozwoju nurkowania, wciąż nie są zbyt popularne. Zwolennicy podkreślają, że rebreathery umożliwiają wykonywanie dłuższych nurkowań i zapewniają pod wodą swobodę, która przy obiegu otwartym jest niemożliwa do osiągnięcia. Sceptycy zaś wątpią w ich bezpieczeństwo i mdleją na widok ceny. Z Marcinem rozmawiałem o tym, czym są i jak działają rebreathery i czy faktycznie stwarzają większe zagrożenie dla nurka. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Marcin. Cześć. Gdzie ostatnio nurkowałeś? Nie w Deepspocie. W Honoradce. W Honoradce. Czyli suchy skafander pewnie. Zdecydowanie. I ogrzewanie. Zdecydowanie. Deepspot jest ostatnim akwenem, w którym nurkowałem bez suchego skafandra. O, no tak. Ja czasem sobie śmieję się, że do Deepspota powinien być system chłodzący czasem w tym suchym skafandrze. Zdecydowanie tak. To. Słuchaj, chcę z tobą porozmawiać na temat rebreatherów, bo to jest taki sprzęt, który mnie troszeczkę jako informatyka kręci, bo tu jest dużo rzeczy, które jakoś działają. Niektóre nawet nie tylko jakoś, a całkiem dobrze. O, to dobrze właśnie. I to jest moje pierwsze pytanie dla osób, które nie wiedzą, czym jest rebreather. Ja do niedawna też nie wiedziałem. Czym jest rebreather de facto? Co to jest za urządzenie? To jest dość trudne pytanie. Rebreather jest rebreatherem. I troszkę ta nazwa sugeruje, że to jest urządzenie, które pozwala nam wielokrotnie wykorzystać nasz oddech, czy też nasz wdech. Działa to na takiej zasadzie, że korzystając z tradycyjnego systemu do oddychania pod wodą, czyli obiegu otwartego, tak, bierzemy sobie wdech z butli i to, co wdechliśmy, pomniejszając to, co zużyliśmy do potrzeby naszego organizmu. Tam parę procent. Tak, dokładnie. Bardzo mały procent, bo to około 3 punktów procentowych z całego oddechu. Resztę wyrzucamy. Czyli krótko mówiąc, jakieś 96% tego, co wzięliśmy, wyrzucamy na zewnątrz. Robimy fantastyczne bąbelki. Zupełnie nieefektywny sposób oddychania. On się na powierzchni całkiem sprawdza, ale pod wodą zupełnie nie. Poza bardzo fajnym efektem wizualnym i dźwiękowym, to jest dość duża rozrzutność. Rebreather pozwala nam te bąbelki zachować w sobie, w środku tego rebreathera i robi dwie magiczne rzeczy. Bo my te 3-4 punkty procentowe z całej objętości, co zużywamy, zamieniamy na dwutlenek węgla, więc który znowu jest gazem toksycznym, więc rebreather ten dwutlenek węgla neutralizuje, ma takie ziarenka, które go pochłaniają, no i uzupełnia nam tlen, który żeśmy zmetabolizowali, bo pewnie nie jest wielką tajemnicą, że z całego tego oddechu, który my bierzemy, to tylko tlen jest nam potrzebny, czy naszemu organizmowi do funkcjonowania. Więc rebreather znowu w magiczny, choć dość prosty sposób nam ten tlen uzupełnia i tyle. Czy to jest cała magia? To jest rozwiązanie na kryzys, jeśli mamy kryzys z tlenem, tak? Nie marnujemy tlenu w rebreatherze. Powiedziałbym, że przede wszystkim nie marnujemy gazów, które są gazami obojętnymi, czyli na przykład helu, bo tak naprawdę przy nurkowaniach trimixowych rebreather zaczyna mieć największe znaczenie. Oczywiście przy bardzo długich nurkowaniach pozwala nam mieć większy zapas gazów mniejszej objętości. O Jezu, skomplikowałem, ale mniej więcej o to chodzi. Ale jeżeli chodzi o oszczędność, to finansową, no to hel jest w tej chwili bardzo drogim gazem. Tak. I dzięki temu, że hel w ogóle nie wykorzystujemy podczas naszego metabolizmu, czyli de facto 100% wdechu z helu w 100% wyrzucamy w postaci bombli. To jest w ogóle totalna rozrzutność, przekładając to, że w tej chwili cena helu jest w granicach 27 groszy za litr.
można sobie przeliczyć objętość płuc, jaką mamy, razy głębokość, razy to wszystko, to wyjdzie, ile w tym oddechu pieniędzy potrafimy Nie jednego iPhone'a byśmy wrzucić. kupili. Tak, no ja myślę, że dobry tydzień dobrych nurkowań trimixowych to iPhone i do tego jeszcze jakiś tam zestaw słuchawek by się przydał. Znaczy można byłoby za to kupić, nie? Więc i to jest de facto największa korzyść finansowa z użycia rebreathera. Okej, to powiedz mi, czy są jakieś rodzaje rebreatherów? Czy jest jeden model, jeden typ rebreatherów, czy są różne? Bo chyba wydaje mi się, że są różne, jak to w nurkowaniu. Nie ma jednego prostego rozwiązania. Masz rację, wydaje ci się. To jest tak, że jak w całym życiu, mamy różne modele, różne typy, różne zastosowania. Ja mam zawsze takie porównania trochę oddzielne dla kobiet, trochę oddzielne dla mężczyzn. Oczywiście można je mieszać, bo jedne dotyczą butów, drugie dotyczą samochodów. I tak samo jak mamy różne rodzaje butów i różne rodzaje samochodów, tak jest z rebreatherami i nie mówię tu o markach czy modelach. I krótko mówiąc, rebreathery możemy podzielić albo ze względu na konfigurację, czyli tak jak w obiegu otwartym na rebreathery plecowe i rebreathery side-mountowe. I teraz uwaga, od jakiegoś czasu mamy rebreathery przednie, o Jezu, tak możemy nazwać. I one nie są od jakiegoś czasu, bo one w wojsku są standardowym rozwiązaniem, ale jakiś czas temu zaczęły trafiać na rynek cywilny i coraz więcej ich się pojawia, więc de facto możemy teraz podzielić rebreathery na konfigurację przednią, tylnią i side-mountową. Jeszcze dolnej brakuje chyba. Tak. I to jest jakby jeden podział. Drugi podział, który możemy zrobić, to jest na sposób ich działania, czyli mamy rebreathery o obiegu całkowicie zamkniętym i takie trochę pseudo-rebreathery, czyli rebreathery o obiegu półzamkniętym, z czego ich sposób działania do samochodów łatwo jest odnieść. Mają tyle ze sobą wspólnego, co silnik spalinowy z silnikiem elektrycznym. No, to napędza tylko w zupełnie inny sposób. Dobra, to teraz zatrzymam się przy rodzajach, nie wiem, ułożenia montowania rebreatherów. Rebreathery side-mountowe to są te z boku. Czy to znaczy, że one są bardziej dedykowane, nie wiem, do nurkowania w jaskiniach? Plecowe gdziekolwiek, a przednie? Skąd taki podział? Jakby w ogóle konfiguracja side-mountowa jest konfiguracją, która była kiedyś dedykowana do nurkowań jaskiniowych i już dobrych, nie chcę powiedzieć kilkanaście, ale na pewno naście lat temu wyszła z jaskiń na wody otwarte i stała się dość popularna z różnych względów. Ale zdecydowanie konfiguracja side-mountowa jest dużo bardziej przyjazna w nurkowaniu jaskiniowym. Z różnych powodów, czy też dlatego, że jaskinie bywają wąskie, czy też w sposób logistyki, transportu, przygotowania itd. Mogą być wygodniejsze. Rebreathery plecowe, znowu z rebreatherami plecowymi jest tak, że one są, jak stała konfiguracja plecowa, jest dużo bardziej korzystna do nurkowań z łodzi. Bo łatwiej jest to założyć na siebie, łatwiej jest przemieszczać po pokładzie łodzi, która nie do końca jest stabilna, jak to na morzu bywa. Dużo łatwiej jest wyjść z wody, no wejść do wody to zawsze łatwo, wskoczyć gorzej jest potem w drugą stronę. Więc tu jest zastosowanie rebreatherów plecowych, no bo jakby dużo łatwiej coś ciężkiego jest nieść na plecach niż pod pachą. A jeżeli chodzi o rebreathery mocowane z przodu, to w zastosowaniach militarnych to jest dość oczywista rzecz. Z tyłu jest plecak, więc nie ma miejsca na rebreather, stąd rebreather jest z przodu. On jest nie najważniejszy, służy do przemieszczenia się z punktu A do punktu B, potem można go gdzieś schować, zostawić i porzucić. A dlaczego się wzięły w nurkowaniu takim rekreacyjnym? Ja nie mam bladego pojęcia. To jakaś fanaberia była, ale no jest to jak to w nurkowaniu zawsze jakieś urozmaicenie nurkowania i tyle. No i teraz mówisz, mamy rebreathery o układzie zamkniętym. To są, rozumiem, te, które nie produkują bąbelków.
Tak, potem mamy półzamknięty? Półzamknięty, bo on działa w bardzo podobny sposób jak obieg otwarty. Bo rebreather całkowicie zamknięty, on wykorzystuje tą naszą przypadłość związaną z metabolizmem tlenu i uzupełnia nam w dużym uproszczeniu tylko tlen, który my zużywamy, no i pochłania dwutlenek węgla. Stąd jedną z bardziej charakterystycznych rzeczy w rebreatherze całkowicie zamkniętym są dwa źródła zasilania. Jedno to jest tlen, czysty tlen, który jest nam potrzebny i jest de facto zużywany podczas nurkowania. Druga butla z diluentem, czyli rozcieńczalnikiem, krótko mówiąc, no bo wiadomo, sam tlen na głębokościach większych niż 6 metrów już nie jest taki zabawny. Poza tym też ogranicza czas nurkowania i różnego tego typu rzeczy. Stąd musimy ten tlen w czymś mieć do rozcieńczenia i stąd jest ta druga butla. Rebreathery półzamknięte działają bardziej jak obieg otwarty, czyli jest butla już z jakimś gazem przygotowanym wcześniej, na przykład z nitroksem. Okej, czy tam jest nitroks? Tak, bo jakby w większości rebreathery półzamknięte są rebreatherami nitroksowymi. I my bierzemy sobie ten wdech z tej butli, ale wydech robimy do środka tego rebreathera, takiego worka. I my korzystamy w dużym uproszczeniu kilkukrotnie z tego wdechu, jednego. Tam nam spada ilość niestety tego tlenu, ale ponieważ to jest rebreather, który nie uzupełnia nam tlenu, więc co jakiś czas w dużym uproszczeniu ten gaz jest wymieniany w tym rebreatherze. I to tak bardziej powoduje, że to my jeden wdech używamy kilkukrotnie, niż jesteśmy w stanie wykorzystać tylko ten nasz metabolizm tlenu i uzupełnianie tlenu. I teraz przekładając to na korzyści, które są pod wodą lub niekorzyści, to rebreather, który, teraz będą bardzo trudne słowa, postaram się zaraz je tłumaczyć. Rebreather, który jest obiegiem całkowicie zamkniętym. Jest to rebreather, który utrzymuje nam stałe ciśnienie parcjalne bez względu na głębokość, ale zmienia się frakcja gazu w pętli oddechowej, czyli tego gazu, którym oddychamy. Krótko mówiąc, jest to rebreather, który nam cały czas robi best mix. To osoby, które są po kursie nitroksowym, powinny w miarę wiedzieć, co to jest best mix. Taki najlepszy drink. Dokładnie, to jest taki najlepszy gaz na daną głębokość. I my na obiegu otwartym planujemy ten gaz na tą głębokość operacyjną, czyli na tej, na którym będziemy najdłużej, lub to będzie nasza najgłębsza głębokość. A rebreather całkowicie zamknięty jest takim cudownym urządzeniem, które nam bez względu na jakiej głębokości jesteśmy, co każdy centymetr, milimetr zmiany głębokości dopasowuje ten best mix do tej głębokości. Tam jest jakiś pewnie komputer, który zna głębokość, mieszankę analizuje i dopryskuje tego Tu tlenu. znowu też zależy od tego, czy rebreather jest rebreatherem mechanicznym, elektronicznym, czy hybrydą. Ale tak, no jakby idea jest taka, żeby to rebreather robił, nurek ma to tylko nadzorować, ale zawsze lepiej jest, jak to bardziej nurek robi niż nadzoruje, bo wtedy jest większa pewność, że robi to dobrze. Tak jest. I jakby no to daje nam to, że ten gaz jest zawsze najbardziej optymalny pod względem fizjologicznym. A rebreathery półzamknięte, ponieważ są zasilane gazem, który mamy przygotowany na powierzchni, działają dokładnie jak obieg otwarty, czyli czym jesteśmy głębiej, tym nam ciśnienie parcjalne tego gazu oddechowego wzrasta. Czym się wypłycamy, tym spada. I tu planujemy ten gaz też dokładnie tak jak na obiegu otwartym, czyli do danej głębokości, czyli na najgłębszym miejscu ten gaz jest najbardziej optymalny. Czym jesteśmy płycej, tym optymalność tego gazu nam spada. Czyli tak naprawdę przy rebreatherze w układzie zamkniętym tak nie ma takiego planowania. Planowanie jest zawsze. No to ja wiem, tak ogólnie mówiąc, tutaj bardziej planuje nam mieszankę gazową rebreather, tak? W zamkniętym układzie. Nadal my planujemy. To jest tak, że
Przy rebreederze mamy trochę więcej nawet do planowania niż przy obiegu otwartym, ponieważ musimy zaplanować i diluent, i gazy, które są naszym zabezpieczeniem, jakby się rebreeder zepsuł. Jakby i dekompresję na rebreederze, i dekompresję na tych gazach zapasowych, więc jakby jest tego więcej. Bo to, do czego zmierzam, to jest taka opinia, że biorę sobie rebreeder, wciskam magiczny guzik i idę nurkować, się niczym nie przejmuję, bo mam na sobie sprzęt, który za mnie wszystko zrobi. To mnie trochę przeraża, ale tak, też się spotykam z taką opinią, ale to mniej więcej trochę działa jak Tesla z autonomiczną nawigacją. Teoretycznie też wystarczy wszystko ustawić i można pójść spać na tylnej kanapie, tylko czasami potrafi zdarzyć się czołowo na autostradzie z tirem, więc tak. w dużej teorii byłoby fajnie, jakby tak to działało, ale no niestety tak to nie działa, więc... I dlaczego nie działa, do tego jeszcze dojdziemy. Pytanie kolejne. Jakie mamy jeszcze plusy od nurkowania na rebreederach? No bo tak, mniejsze marnowanie gazów, brak bąbelków. Tak, no czy to podstawową rzeczą jest to, że z mniejszej objętości czy masy tego sprzętu, który musimy zabrać, jesteśmy w stanie dłużej być pod wodą. Więc to jest jakby jedna korzyść. Drugą korzyścią są, zwłaszcza w nurkowaniach trimixowych, ewidentne oszczędności finansowe, bo wystarczy nam do zużycia jedna malutka 3-litrowa butla z bardzo drogim gazem, a nie potrzebujemy zużywać dużej objętości tych drogich gazów. Oczywiście je nadal musimy w jakiś sposób sobą mieć jako zabezpieczenie, chyba że mamy drugi rebreeder, ale te gazy możemy wielokrotnie użyć albo nie użyć, bo one są trochę jakby cały czas z nami, ale my ich nie zużywamy. Tak? One są w butlach, ale my ich nie musimy używać. I to jest jakby druga taka ekonomiczna korzyść, która też nie można jej za bardzo przekładać na nurkowania nietrimixowe, bo w nurkowaniach płytkich, czy też relatywnie płytkich, może się okazać, że rebreeder będzie droższy niż obieg otwarty w użytkowaniu. Ale następną korzyścią jest zasięg tego działania, a mianowicie my możemy być relatywnie płytko, ale bardzo długo, bo musielibyśmy zabrać naście butli z sobą, żeby to móc zrobić na obiegu otwartym. Tu możemy te butle ograniczyć. I to na przykład w nurkowaniu jaskiniowym przekłada się też na dość sporą logistykę, gdzie na obiegu otwartym musielibyśmy rozstawić bardzo dużą ilość depozytów, które byśmy i tak je zużyli. Tu rozstawiamy te depozyty, mamy ileś tych butli z sobą, ale one mogą zostać na kolejne nurkowanie, jeżeli w danym miejscu nurkujemy. Mało tego, to jest gaz, który ma nam starczyć tylko w jedną stronę. Na obiegu otwartym zużywamy gaz do środka i na zewnątrz. A tu, nawet zakładając awarię rebreedera, no to do środka używamy rebreeder. W momencie, kiedy się zepsuje rebreeder, ten gaz potrzebny jest nam tylko na powrót. Kolejna rzecz plus to nie oddychamy suchym powietrzem. Tak, to tu mamy dwa aspekty tej sprawy. Jeden, produktem ubocznym pochłaniania dwutlenku węgla jest wilgoć, temperatura i wilgoć, to jest ważne, bo to jest reakcja egzotermiczna, a drugi, no my sami nagrzewamy ten gaz własnym wydechem. Mamy ciepły wydech i wydychamy to do pętli i ten gaz w tym rebreederze, ta temperatura w tym rebreederze zostaje. Dzięki temu oddychamy gazem, który jest i wilgotny, i ciepły. To też się przekłada na to, że na rebreederze nie odwadniamy się w takim stopniu jak na obiegu otwartym, bo nie musimy nawadniać naszym oddechem gazu. Zgadza się, pamiętam, po pierwszym nurkowaniu strasznie się chciało pić, to takie dziwne uczucia, jeszcze wyobrażam sobie, że w tym długo się siedzi. Tak, no tu jest jedyna rzecz, która jest troszeczkę obrzydliwa, że po nurkowaniu, jak się rozpina ustnik, to strasznie dużo śliny z niego wycieka. Tak.
to w drugą stronę. No, nie ma rzeczy idealnych, więc albo chce się nam pić, albo mamy nadmiar tej śliny. No. A jak wygląda zużycie gazów w stosunku do głębokości na rebreederze? Z jednej strony się nie zmienia, bo oczywiście jeżeli rozmawiamy o rebreederze, który jest całkowicie zamknięty, to nasz metabolizm zmienia się tylko wraz ze zmianą naszej pracy, czyli czym mamy większy wysiłek, tym więcej zużywamy tlenu, czym mniejszy wysiłek, tym mniej i to nie ma wpływu na to głębokość, więc można przyjąć, że zużycie tlenu jest stałe. Zużywa się trochę więcej naszego tutaj rozcieńczalnika, ponieważ musimy go wraz z głębokością uzupełnić do pętli, żeby gaz w pętli, który się kurczy, uzupełnić. I to jest tyle. Czyli także super. Na razie mamy same praktycznie plusy poza tą śliną rebreederów. No, mam już jeden minus, ale jeszcze parę znam. No właśnie, to jest moje pytanie, jakie wady ma ze sobą rebreeder? Na pewno cena, tak? Jak to w nurkowaniu. Cena jest zdecydowanie dużą wadą, aczkolwiek to też jest rzecz, którą trzeba do czegoś odnieść, tak? Więc przekładając to na nurkowanie rekreacyjne, bezdekompresyjne, to ewidentnie rebreeder jest po prostu drogi. I to jest jego wada. W nurkowaniach, czym bardziej skomplikowane nurkowanie, głębsze albo dalsze, może się okazać, albo powiem więcej z doświadczenia, że się tak okazuje, te nurkowanie robi się coraz tańsze. Więc w pewnym momencie może się okazać i się okazuje, że wydanie tych pieniędzy na rebreeder ma uzasadnienie finansowe, ekonomiczne. Niemniej jednak jakby jest bariera wejścia, bo na dzień dobry trzeba wyskoczyć z dość dużej kwoty, więc nurkowanie na obiegu otwartym, nawet takie bardziej zaawansowane, to jest trochę jak kredyt. Drogi kredyt, ale jednak kredyt, bo płacę jakieś tam raty co miesiąc, a nie muszę wywalić dużej kasy od razu. Ale taką chyba największą wadą rebreedera jest jednak szkolenie, bo przejście z obiegu otwartego na rebreeder to jest praktycznie nauka nurkowania od początku i całej ścieżki nurkowej od początku. Nie da się tego przeskoczyć, ominąć, ani przyspieszyć. Czyli online w tydzień nie zrobię. Znane są przypadki, że chyba można w jeden dzień, ale to... O. To pewnie się źle kończą w takim razie. Zdecydowanie. Czyli największą wadą jest szkolenie. To znaczy, że... że... Zmiana przyzwyczajeń, tego wszystkiego, tak? Tak, że to naprawdę odczuwają bardzo doświadczeni nurkowie, którzy robili bardzo trudne nurkowania na obiegu otwartym, postanawiają kupić rebreeder, czy zacząć nurkować na rebreederze, bo to jest dla nich potrzebne narzędzie, to z reguły jest tak, że ten pierwszy rok, który jest, to jest takie trochę się cofnięcie w rozwoju, bo trzeba się trochę cofnąć, żeby potem pójść do przodu. No jakby najpierw wymaga to bardzo dużo treningu na płytkiej wodzie i dokładanie tych zadań krok po kroku, żeby wrócić do tych umiejętności, które się miało, czy też jakby możliwości, które się miało, tylko z trochę większym zasobem. Jasne. A co jest takim największym, nie wiem, zagrożeniem, które się pojawia? Co jest najgroźniejsze w rebreederze? No bo tak. Nurek. No to nurek to zawsze, tak, zwłaszcza niewyszkolony nurek. Tak, natomiast tu my już o samym sprzęcie, bo mówisz, mamy ten albo komputer jest, albo jakieś mechaniczne podawanie dawki tlenowej, nie wiem, może być zatrucie chemiczne pewnie, tak, hipoksja, hidroksja, awaria elektroniki, awaria sprzętu. Co jest tutaj najgroźniejsze w tym zamkniętym biegu? Ja będę cały czas uparty, że to jest nurek, bo jakby my wchodząc do wody z rebreederem musimy zakładać, że coś się z tego zepsuje. A w ogóle powinniśmy zakładać, że się wszystko zepsuje. Zwłaszcza jak idę z Mateuszem nurkować, to wierzę. No i tak jest z rebreederem. Jeżeli ktoś idzie do wody z rebreederem i zakłada, że nic mu się nie zepsuje, to popełnia błąd. I to jest po prostu niebezpieczne. I to jest największym zagrożeniem. My jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdym zagrożeniem na rebreederze, które jest poza nurkiem. Osoba operująca rebreederem, obsługująca rebreeder, powinna mieć na tyle umiejętności albo robić nurkowanie na tak dopasowane do swoich umiejętności, żeby było bezpieczne bez względu na awarię tego rebreedera. I tyle. Nie? Więc tu podkreślam, największym zagrożeniem jest nurek,
który nagle dostaje urządzenie, które wbrew pozorom jest bezpieczne, bo oczywiście, bo cały czas mówię, że musimy zakładać, że się zepsuje, że się wszystko w nim popsuje i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że niestety to nie są dość częste przypadki. No one nie do końca chcą się aż tak często psuć, więc raczej doświadczenie nurków jest takie, że to jest urządzenie, które się nie psuje. No i niestety to usypia czujność i potem jest problem. Nie? No dobrze, no to powiedzmy, nie wiem, zepsuła mi się, nie wiem, elektronika w rebreederze. Przestaje dokładać mi tlenu z butli. Czyli są procedury, żeby się tak, są na zobaczyć to na jakimś czujniku? Znaczy tak, po pierwsze w dzisiejszych rebreederach jest tak dużo, nurek ma informacji o stanie tego rebreedera, że naprawdę trzeba chcieć nie zauważyć, że coś z tym rebreederem się dzieje, albo ignorować te wskazy? Albo to po prostu ignorować, tak, dokładnie. No, na dzisiejsze rebreedery mają tak bardzo wyraźną sygnalizację i tak dookoła tego nurka pokazaną, włącznie z tym, że mają lampki i cyferki tuż przed okiem, więc no, jeżeli coś nurek takiego ma i to ignoruje, no to znaczy, że po prostu tak już chciał zrobić. Okay. Nie? Więc wystarczy śledzić tą informację, którą rebreeder daje. I w momencie, kiedy jest problem, w zależności od zaawansowania nurka i sytuacji, ma ileś narzędzi do rozwiązania tego problemu, z czego jedno jest najprostsze. W momencie jakiejkolwiek awarii rebreedera zawsze ma obieg otwarty. Po prostu przełącza się na obieg otwarty i kończy Czyli nurkowanie. jest taka możliwość. Oczywiście. To jest mega proste. Czy jakiś magiczny guziczek? Wiesz co, guziczek jak guziczek, to też zależy od modelu rebreedera. Ten na przykład ma zintegrowane to z ustnikiem. Okay. Po prostu drugi stopień automatu oddechowego jest zintegrowany z ustnikiem i to jest taka dźwignia, która pozwala oddychać z rebreedera, a po przekręceniu w ten sposób oddychamy bezpośrednio z obiegu otwartego. To jak kiedyś się robiło i... Tak jest. Okej, czyli są na to procedury. Więc czyli naprawdę na wszystko jest procedura, na wszystko nurek powinien mieć jakieś zabezpieczenie. To takie bardzo trudne słowo i dla mnie dyslektyka, lata się uczyłem, żeby je mówić, redundancja. O, tak? Piękne w informatyce. W rebreederze jest to niezbędne, jak w każdym typie nurkowania technicznego, względu czy to jest rebreederowe, czy nie rebreederowe, czy jaskiniowego, wszystkie elementy, od których zależy nasze życie, powinny być zdublowane. I tyle. Więc psuje się jeden, mam drugi. Faktycznie, poza nurkiem to nie ma. Niestety, tak. Nurka nie udaje nam się jeszcze zdublować, ale no... Bo tam mówię, no, poza awarią elektroniki też sobie wyobrażam, nie wiem, jakieś zatrucie chemiczne tym diluentem na przykład. To też są czujniki, które wyłapują. Czujniki, które w środku mamy, to są czujniki, które podają nam ilość tlenu. W tym rebreederze jeszcze jest czujnik dwutlenku węgla, ale no bo co jeszcze się może pojawić? Pojawić się jeszcze może tlenek węgla, który który się znalazł w butli przy nabijaniu jej ze sprężarki, bo tam była wada. No i to możemy tylko i wyłącznie zdiagnozować na powierzchni. I bardzo często się zdarza, że w bazach nurkowych jest też analizator tlenku węgla i możemy sobie sprawdzić, czy on tam jest, czy nie jest. Aczkolwiek jeżeli to jest dobra baza nurkowa, i która przestrzega standardów bicia butli, wymienia filtry, nie przegrzewa sprężarek, wymienia olej i tak dalej, to ten tlenek węgla to raczej się nie powinien zdarzyć. Ale to tak samo się zdarzy na obiegu otwartym jak na rebreederze. A jakaś hipoksja, hiperoksja przy rebreederach? Tak naprawdę to są dwie rzeczy poza dwutlenkiem węgla. Mamy trzy rzeczy, które mogą zabić nurka na rebreederze. Poza samym nurkiem. No tak. Ale no... co nurek może wykorzystać do zabicia siebie pod wodą, to mamy nadmiar dwutlenku węgla, mamy za dużo tlenu lub za mało tlenu. I teraz z dwutlenkiem węgla jest tak, że to jest element, z którym walczymy na powierzchni. I każdy producent rebreedera ma zrobione testy swojego rebreedera, ile czasu jest w stanie ten rebreeder zapewnić pochłaniania dwutlenku węgla. Na to jest pewna norma, dość rygorystyczna i
nie ma możliwości, jeżeli dbamy o to, żeby ten pochłaniacz wymieniać zgodnie z wytycznymi producenta, to i oczywiście założymy wszystkie o-ringi, no bo to też jest jakiś istotny element, to nie ma raczej możliwości, żeby ten dwutlenek węgla znikąd się wziął w rebreederze. Oczywiście mamy jeszcze tu takie ustrojstwo jak zaworki kierunkowe, które po uszkodzeniu mogą spowodować, że gaz nie będzie przechodził przez te miejsce, w którym jest oczyszczany, ale na to też jest procedura przed wejściem do wody, żeby to sprawdzić. Więc jeżeli to wszystko sprawdzimy, to na powierzchni eliminujemy ryzyko powstania tego dwutlenku węgla w rebreederze. Plus, no oczywiście niektóre rebreedery mają jeszcze czujniki dwutlenku węgla, które mogą w tym pomóc, ale nie demonizowałbym tych czujników. Czyli jak producent mówi, że ten pochłaniacz wystarczy na tyle nurkowań, tyle godzin, to nie przekraczamy takiej wartości. Tak. I bardziej bym się trzymał godzin, bo jeżeli producent mówi, że 3 godziny, to są 3 godziny, a nie 3,5. Więc lepiej go wysypać po 2,5 niż po 3,5 jeszcze wejść do wody. Jeżeli chcemy mieć pewność, no bo... No to jak z przeterminowaną żywnością. Dokładnie, tak? No, tylko że jeżeli zjemy coś parę dni po terminie przydatności do spożycia, to najwyżej spędzimy trochę więcej czasu w toalecie, tak, a tutaj możemy nie mieć tej okazji. Więc to jest, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu. Druga rzecz, która jest podwójna znowu, czyli za dużo tlenu i za mało tlenu, to nurek ma na bieżąco informacje o ilości tego tlenu w gazie, z którym oddycha. No i tyle. No, całe szkolenie rebreederowe, można powiedzieć, opiera się na tym, co ma nurek zrobić, jeżeli jego jest za dużo lub jest za mało. I tyle. No. Więc, no, jakby... Czyli jeszcze trzeba umieć odczytać te wskazania, tak? One są dość proste, bo dzisiaj producenci rebreederów podchodzą do tego bardzo zero-jedynkowo, przynajmniej większość, bo jeszcze zostały stare typy, które trochę to zaburzają. Ogólnie jest tak, że mamy 2 punkty, które są uznane, że jest to maksymalna ilość tlenu i minimalna ilość tlenu. Oczywiście obydwa punkty są bardzo daleko jeszcze od realnego za mało i za dużo. I teraz takim punktem, gdzie jest za dużo, jest punkt 1,6 parcjalnego tlenu. Tak jest. I wszystko od momentu, kiedy gaz w pętli dochodzi do 1,6, robi się na czerwono. Czyli i cyferki się robią czerwono, i te lampki, co mrugają, zaczynają mrugać na czerwono, więc nurek wie, że jest źle. I podobnie jest za nisko, gdzie tutaj poziomem jest 0,4. To też jest dość dużo, bo to jest 2 razy więcej niż mamy tutaj na powierzchni. Więc nurek ma tą informację z dużym wyprzedzeniem. Jeżeli to ignoruje, albo nie działa prawidłowo, albo robi coś innego niż kontrola tego, no to już jest jego wybór, więc znowu tu wracamy, że najsłabszym ogniwem całego rebreedera jest jego użytkownik, a nie rebreeder. Nie? I tu znowu też wracamy do tego, że rebreeder, jednym z jego poważnych minusów jest szkolenie, bo żeby bezpiecznie nurkować na rebreederze, no niestety trzeba przejść pełne szkolenie i żeby bezpiecznie robić trudne nurkowanie, trzeba te nurkowanie rebreederowe trenować. To nie da się zrobić prostego szkolenia, a potem zrobić bardzo zaawansowane nurkowanie. Mimo że nawet takie nurkowania robiło się na OC i wydawały się proste, to jednak na rebreederze wymaga to trochę więcej wprawy, doświadczenia i treningu. Dobra, to jak się konserwuje taki rebreeder? No bo już wiem, że to jest dużo elektroniki, dużo chemii, fizyki. To rozumiem, że musi być jakaś konserwacja. Tak, elektroniki najlepiej nie dotykać, w sensie w środku. Nie więc grzebać, to jest tak? to jak z telefonem. No. Tylko tu jest o tyle lepiej, że można trzymać w wodzie. Nie? Reszta jest w miarę prosta i to wszystko jest też zakresem kursu i szkolenia, bo tam się uczymy, jak wymieniać ten pochłaniacz, jak to robić w sposób prawidłowy i jaki zakres bieżącego serwisu, że bieżącej obsługi możemy robić sami i co musimy robić sami, co powinniśmy robić sami i jak często i kiedy powinniśmy to oddawać do serwisu i przeglądu, żeby to
bezpiecznie działało. Czyli tak, taki pochłaniacz samemu się wymienia i się kontroluje jego jakość. To też zależy od rebreedera. Są takie, gdzie się wymienia samemu, są takie, gdzie są jak kartridże w drukarce, po prostu wyciąga się stary, wkłada się nowy. I tyle. Tylko trzeba pilnować tych czasów. Tak, i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Te czasy samemu się liczy, czy komputer jakoś tam mierzy, gdzieś odhacza? To myślę, że też zależy od jednostki, czy też rebreedera, ale większość nowoczesnych rebreederów ma taką funkcję w komputerze, który liczy ten czas. Oczywiście, jeżeli nurek go wcześniej zresetuje po wymianie. No tak. Czyli dalej nurek. No, tak, dalej nurek. Pytanie, które gdzieś tam widziałem w internecie na grupach, no bo jak nurkuje się na obiegu otwartym, koledze brakuje tego wiatru, to mogę mu podrzucić mój wężyk. I padło pytanie, czy w takim razie rebreederem można się dzielić z partnerem. To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo dla mnie rebreeder jest tak samo indywidualną konfiguracją jak konfiguracja sidemount, gdzie ani w konfiguracji sidemount, ani w rebreederze raczej nie powinno być konieczności dzielenia się rebreederem czy gazem z partnerem. Oczywiście możemy tam rozmawiać o jakichś tam specyficznych planach bailoutowych i tak dalej, ale z założenia jest tak, że nurek rebreederowy jest bardziej samodzielnym nurkiem, trochę jak nurek sidemountowy. To jest taka specyfika nurkowania w pojedynczej butli czy nurka w Twinsecie, gdzie istnieje ryzyko utraty całego gazu. W nurkowaniu czy sidemountowym o obiegu otwartym, czy w rebreederze, no mamy to wszystko tak rozdzielone, że ciężko sobie to wyobrazić. W sidemouncie mamy dwie oddzielne butle, więc jak stracimy, to najwyżej z jednej butli gaz. W rebreederze, poza rebreederem, mamy system ucieczkowy, czyli krótko mówiąc, w podstawowej wersji jest to dodatkowa butla z obiegiem otwartym, która ma nam zapewnić bezpieczne oddychanie od momentu awarii rebreedera do wynurzenia do powierzchni. Więc jakby tu nie powinno być, przy dobrym planowaniu, nie powinno być potrzeby dzielenia się rebreederem. Ja też bym się takim drogim sprzętem nie podzielił. Okej, to chciałbym zacząć nurkować z rebreederem. Od czego zacząć? Poza odłożeniem funduszy na sam sprzęt i szkolenie pewnie. W ogóle dla kogo jest rebreeder, tak? Czy to jest taka... Ja bym właśnie od tego zaczął, czy ten rebreeder jest naprawdę rzeczą w tej chwili najbardziej istotną, jaką potrzebujesz. Czy potrzebuje dany nurek, który zaczyna myśleć o rebreederze. Rebreeder jest narzędziem. Jak większość rzeczy w dzisiejszych czasach, może i tu znowu analogia do butów. Mamy buty sportowe, mamy buty do garnituru i mamy buty w góry. I ciężko jest w butach do garnituru pójść w góry. Dużo łatwiej jest czasami w butach górskich założyć się do garnituru. Będzie człowiek co najwyżej śmiesznie wygląda, ale sobie krzywdy nie zrobi. No i tak samo jest z rebreederem, bo można z rebreederem nurkować na co dzień na koparkach. Jak ktoś to umie, to sobie krzywdy nie zrobi, co najwyżej będzie śmiesznie wyglądał, bo to taki trochę przerost formy nad treścią. Więc moim zdaniem do rebreedera trzeba dorosnąć, to znaczy poczuć potrzebę jego posiadania, w sensie jako narzędzia. Tak? Jeżeli moja konfiguracja, czy mój sprzęt, który mam w tej chwili, mi nie wystarcza, brakuje mi gazu, albo zaczyna mnie to drogo kosztować, bo używam bardzo drogich gazów, whatever, to może warto wtedy zacząć myśleć o rebreederze i zacząć się zastanawiać, jaki rebreeder dla mnie będzie tym najlepszym. I tyle. No oczywiście możemy jeszcze podejść do tego, że rebreeder jest modny, stać mnie na to i go sobie kupię, no bo kto bogatemu zabroni, tylko może warto przemyśleć, czy te pieniądze, które mam do wydania na rebreeder, nie wydać na coś, co mi da od razu jakieś fajniejsze korzyści nurkowe, na przykład kupić skuter.
Skuter to też swoje kosztuje pewnie. No, równowartość Rebreedera mniej więcej. Jak mam dużo pieniędzy, to i Rebreeder, i skuter. No tak, bo faktycznie w Rebreederze fajnie się wygląda. Te dwie rury wystające. Tak. No, jak w kabriolecie. Dokładnie tak. Aczkolwiek czasami w kabriolecie też się wygląda śmiesznie. Zwłaszcza jak się wysokim jest i wystaje się z nadowiewki. Powiedz mi, Rebreedery raczej w takim razie mi się wydaje, że to jakieś nurkowania techniczne tak naprawdę. Długie nurkowania jaskiniowe, nie rekreacyjne. I tu mam trochę mieszane uczucia, bo jeszcze do niedawna liczyłem na to, że jest szansa na to, żeby może by się pojawił Rebreeder taki dedykowany dla nurków rekreacyjnych i nawet były robione 3 próby. 3. próba nadal trwa, bo w latach 90. firma Drager wypuściła półotwarte Rebreedery dedykowane dla nurków rekreacyjnych, nitroxowe Rebreedery do 40 metrów. Niestety jakoś się nie przyjęły. Później pojawił się Rebreeder i pracę nad Rebreederem, to zresztą robiła firma, która robiła bardzo poważny Rebreeder, bo nawet 2, bo firma Delta Technology, która produkowała Rebreeder Orboros, taki bardzo kultowy Rebreeder, wielki, ale naprawdę bardzo, bardzo fajną jednostkę. I potem mniejszego brata Orborosa, czyli Sentinela, pracowała nad Rebreederem rekreacyjnym, znowu półzamkniętym. Niestety nie doprowadzili tego projektu całkiem do końca, to sprzedali ten projekt do firmy Hollis, która go rozłożyła na łopatki, ponieważ po paru latach w bardzo brzydki sposób wycofali się z jego sprzedaży, zostawiając wszystkich bez żadnego wsparcia. No i od jakichś 2, 3, już przez tą pandemię to trochę straciłem rachubę, Mares wprowadza Rebreeder znowu półzamknięty, dedykowany dla nurków stricte rekreacyjnych, no ale jakoś też nie widzę, żeby osiągnął wielki sukces i tyle. No wydaje mi się, że jest to kwestia jeszcze stosunku tego, co ten Rebreeder daje, do jego ceny. No bo jeżeli na dzień dzisiejszy koszt takiego Rebreedera jest w granicach 4,5 tysiąca euro i wystarczy już 2,5 czy 3 tysiące euro dołożyć i mieć prawdziwy Rebreeder, no to nie wiem, czy to jest sens. Tu pojawia się znowu ta wada Rebreederów, czyli finanse, że jakby z punktu widzenia ekonomicznego nie ma to dużego uzasadnienia. No i też jeszcze pytanie dla nurka rekreacyjnego, po co mu Rebreeder? No, wydłuży czas nurkowania? Ja tu się trochę boję jednej rzeczy, bo spotykam się z takim marketingowym sloganem, jeżeli chodzi o Rebreedery na rynek rekreacyjny, że Rebreeder jest antidotum na duże zużycie. Okay. Więc jeżeli ktoś ma duże zużycie, to sobie kupi Rebreeder i to rozwiąże problem. To jest w ogóle najgorsza rzecz, jaką ktoś może w ogóle powiedzieć, komuś zasugerować, bo duże zużycie, czyli takie zużycie ponadnormatywne, ono z czegoś wynika. Albo ze złego wytrenowania kondycyjnego, albo z problemów z pływalnością, albo ze stresem. No, z czegoś to wynika i danie komuś Rebreedera to nie jest rozwiązywanie jego problemów, czyli walka z przyczyną, tylko leczenie objawów. A to jest, powiedziałbym, niebezpieczne, bo to będzie powodowało retencję dwutlenku węgla w organizmie tego nurka i będzie dla niego stwarzało zagrożenie. Więc jeżeli ktoś ma duże zużycie, to raczej powinien trochę więcej czasu poświęcić na trening i zamiast wydawać kupę kasy na sprzęt, który jest mu do niczego niepotrzebny, zainwestować ją w dobry trening i tyle. Nawet trening freediverski i wyciszenie się. Tak jest, no, czy freediverski trening, czy połączyć to z treningiem pływalności, z odpowiednią konfiguracją sprzętu, z wyważeniem, no jakby
Dużo jest metod, jak można doprowadzić do tego, żeby zmniejszyć swoje zużycie, niekoniecznie kupując rebreeder. Tak, Bo to nie zużyjemy zużycia, znaczy nie zmniejszymy zużycia, tylko zafundujemy sobie maszynkę do kumulowania dwutlenku węgla. Tak, i przykryjemy problemy. Mnie przekonałeś, że rebreedery to bezpieczne urządzenia, pod warunkiem, że pilnuje się wskazań, przejdzie się sensowne wyszkolenie. Tak naprawdę. To jest trochę tak, jak z tym, czy może ci zabraknąć paliwa w samochodzie. No oczywiście, że może. No. Tylko to nie jest tak, że ciągle komuś brakuje paliwa w samochodzie. No, jest wskaźnik, pokazuje zasięg i jeżeli ktoś stosuje się do tego, a nie przegina, więc pali mu się, a to jeszcze przejadę sobie kawałek, no to nie ma problemu. Jeździ od tankowania do tankowania i nie ma z tym problemów. Ale jeżeli ktoś ignoruje wskazania i widzi, że zasięg mu pokazuje komputer 70 km, on mówi, a to jeszcze sobie pojadę na tą stację, co jest za 100 km, to może starczy, bo przecież ten komputer oszukuje i na pewno tego paliwa jest więcej niż pokazuje, no to... I tak samo jest z rebreederem. Dokładnie. Ja jeszcze pamiętam, jak byłem na honoracy, tam widziałem ekipę, która szykowała się do wejścia z rebreederem. To długo to trwało. To jest to całe przygotowanie się do użycia, sprawdzenie jego, taka checklista przed... No bo z butlą jest prościej, z obiegu otwartym. Zakładam, odkręcam, patrzę, manometr, działa. Tak, ale to znowu odniosę to do rzeczy spoza nurkowych i to takie jest porównanie jak z podróżą samochodem i samolotem. Jeżeli ja mam polecieć samolotem z Warszawy do Poznania, to może się okazać, że szybciej będzie, jak ja pojadę samochodem. No tak. Autostradą, bo nie muszę być wcześniej na lotnisku, nie Żadnych ma odprawy, odpraw, nie ma kołowania, nie ma startu i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli będziemy rozpatrywać to na trasie Warszawa-Meksyk, no to już bez porównania ta odprawa, gdzie ja muszę być 3 godziny przed wylotem, gdzie muszę potem czekać na bagaż, nagle przestaje być problemem, bo w życiu ja w takim czasie z samochodem nie dojadę, a na pewno nie tak wypoczęty. I tu jest tak samo, można to przenieść na nurkowanie. Rebreeder jest stworzony do długich nurkowań, więc jeżeli ja chcę zrobić poważne nurkowanie na wraku, które na głębokim wraku albo długo na nim być, nurkowanie ma trwać 3 czy 4 godziny, to, że ja poświęcę 40 czy godzinę czasu na przygotowanie do sprzętu jest niczym w porównaniu do efektu, który chcę osiągnąć. Oczywiście, no jeżeli znowu wrócę do tego nieszczęsnego nurkowania na koparkach, nieszczęsnego w cudzysłowie oczywiście, i jeżeli ja mam zanurkować na koparki na 14 metrów na pół godziny i mam do tego przygotowywać godzinę rebreeder i to ma mi sprawiać fan, no to może niekoniecznie. Nie? Może wtedy faktycznie wziąć jakiś, nie wiem, sidemoncik albo nawet pojedynczą butlę z jackecikiem i po prostu zrobić 2 nurkowania w tym czasie, co bym przygotowywał ten rebreeder. Jasne. A tak naprawdę przed wejściem do wody z rebreederem dużo jest takich elementów, które należy sprawdzić? To jest tak, że dużo to jest rzecz względna. Nie? Jest ich pewnie trochę więcej niż na obiegu otwartym. I ja uważam, że na obiegu otwartym też jest całkiem sporo elementów, które trzeba sprawdzić. Nie wszyscy je robią. Na szczęście jeszcze na rebreederach jest tak, że nurkowie mają trochę większy respekt i przynajmniej część z nich robią. Ale odpowiadając, czy jest dużo? No tak, no trzeba ten rebreeder sprawdzić. Jest cała checklista, każdy rebreeder ma swoją, w zależności od rebreedera. Jest ileś tam procedur do przeprowadzenia. I tyle. No i trzeba to zrobić i po to, znaczy trzeba. No, jeżeli chcę, żeby to było bezpieczne nurkowanie, to tak. No, jeżeli chcę zagrać trochę w ruską ruletkę, to nie ma problemu. No, jest bardzo duża szansa, że to się uda, nie? Niestety. No tak, no. To mówisz, że do każdego rebreedera jest checklista, która sprawdza do sprawdzenia. Czy jak powiedzmy, nie wiem, zdam sobie kurs, egzamin na rebreedery, to mogę używać dowolnej marki producenta rebreeder, czy jednak powinienem się, nie wiem, doszkolić z obsługi konkretnego urządzenia? Zdecydowanie powinieneś się doszkolić, głównie z tego powodu, że w tej chwili rozwiązania konstrukcyjne
tak bardzo od siebie zaczynają odbiegać, że nawet osoba, która się bardzo dobrze zna na rebliderach, to i musi poświęcić dużo czasu, żeby zrozumieć, jak działa ten konkretny reblider i co jest innego niż w tym rebliderze, niż w tym, którym nurkował do tej pory, żeby to robić bezpiecznie. Mamy różne typy skraberów, różny sposób ich, znaczy tych pochłaniaczy, czyli różny sposób ich przygotowania. Mamy różne miejsca dodawania tlenu. W sensie finalnie, w którym miejscu ten tlen dostaje się do reblidera, to też ma znaczenie na procedury. Mamy różne miejsca, w zależności od reblidera, gdzie dostaje się ten diluent. Mamy różny sposób kalibracji, no, więc jakby tego jest na tyle dużo, że zdecydowanie warto, a nawet powiedziałbym należy upgrade'ować swoją wiedzę, jeżeli zmieniamy jednostkę. Czy to nie jest tak, że zepsuł mi się mój automat, biorę od kolegi, idę nurkować? Czyli w rebliderze zepsuł mu się reblider, Mateusz, pożyć reblider, biorę twój zupełnie inny. Jeżeli to jest taki sam reblider, to nie będzie z tym większego problemu, ale to jest trochę tak, znowu wracając do samochodów, jeżeli zepsuł ci się samochód i bierzesz inny samochód, zupełnie innego producenta. Często ja mam tak, bo jakby dużo podróżuję, dużo biorę samochody z wypożyczalni, to czasami takim bardzo prozaicznym problemem jest podjeżdżam na stację benzynową i nie do końca wiem, jak otworzyć wlew paliwa. Oj, nic mi nie mów. Więc w samochodzie to nie ma ryzyka. No, przyjadę na stację, będę 10 minut szukał, może spytam się pana od wlewania paliwa, może wie, gdzie tu się robi, najwyżej będzie śmiesznie. Nie? No tak. Ale no, w rebliderze, jak się okaże, że coś zrobiłem inaczej niż powinienem, no to już mogę mieć problem, żeby to zweryfikować później. Inaczej zaświeci lampka albo inne... Dokładnie tak. No, czyli... Tutaj jednak drobiazgi robią różnicę. Czyli reblider to bardzo osobisty sprzęt. Osobisty i bezpieczny i fajny. Od dawna nurkujesz na rebliderach? Przeliczając to na lata, to 15 rok. A na odbiegu otwartym jeszcze nurkujesz, czy już... Tak, nurkuję. Zresztą w ogóle nawet mi się to zdarza dla przyjemności nurkować na obiegu otwartym, bo tydzień temu, nie, 2 tygodnie temu wróciłem w Meksyku, byłem w Meksyku i nurkowałem tylko na obiegu otwartym, no bo tak akurat mi się zdarzył taki wyjazd, taki małą ilość bagażu zabrałem, że stwierdziłem, że będę nurkował na obiegu otwartym. I co, no, też te nurkowania, co robiłem, było w zupełności wystarczające. Czy brakowało mi Oczywiście, zrobiłbym dużo wolniejsze nurkowanie, gdybym miał reblider. Ale no, jakby wykorzystałem to, co mam. Zabrałem taką ilość sprzętu, którą mogłem zabrać i uważam, że dużo lepiej jest przez tydzień nurkować w Meksyku w jaskiniach na OC, niż nie nurkować w ogóle. Nie? No tak. Jeszcze jedno pytanie, które mi się nasuwa, to koszty utrzymania reblidera. Czy to są wysokie, no kupowanie tego diluentu, serwis, konserwacja. Czy to jest dosyć drogie? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o diluent i absorbent, czyli ten pochłaniacz, no to jego koszt jest wprost proporcjonalności do ilości nurkowania, dokładnie. Czyli czym więcej nurkuję, tym więcej będę go zużywał i tyle. No więc tutaj, i to też nie są abstrakcyjne koszty, aczkolwiek koszt absorbentu wzrasta w tak dramatycznej skali, że jeżeli ponad miesiąc temu absorbent był w granicach 20 zł za kilogram, to w tej chwili już jest chyba blisko 35 czy coś takiego, nie? Więc no, to jest dość duży wzrost, bo jakieś tam ponad 50%. No ale jakby wracając do kosztów, nadal będzie to dużo niższy koszt bieżącej eksploatacji niż obiegu otwartego. Co jest dużym kosztem? Dużym kosztem jest wymiana sensorów, czyli czujników tlenu, które są w rebliderze. W większości rebliderów są 3, w zupełności wystarczające, reszta to jest tylko fanaberia. To 3 czujniki tlenu to jest mniej niż 1200 zł.
no powiedzmy 1200 zł. Raz w roku, które to trzeba wymienić. No i wypada zrobić raz w roku serwis tego rebreedera. Myślę, że to zależy pewnie od producenta, jaki jest koszt tego serwisu. Między pewnie 1,5–2,5 tysiąca złotych kompletny serwis rebreedera rocznie wynosi, więc to jest tyle. No to relatywnie to nie są bardzo duże koszty. Oczywiście czym więcej się nurkuje, tym będzie to taniej, no bo się rozłoży na większą ilość nurkowań. No zgadza się zdecydowanie. Czy rebreeder, nie wiem, można wypożyczyć, czy raczej już lepiej kupić? I tak i nie. No bo z jednej strony można wypożyczyć. U nas bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś oddaje rebreeder do serwisu, może sobie wypożyczyć drugi na ten czas. Ale czy warto kupować rebreeder, czy go wypożyczać? To jest tak, żeby bezpiecznie nurkować na rebreederze, to trzeba robić ileś tych nurkowań rocznie rebreederowych, czyli krótko mówiąc regularnie nurkować. Czyli wychodzi lepiej mieć swój wtedy. Więc zdecydowanie taniej będzie kupić własny, niż go wypożyczać. Oczywiście, no, jak ktoś chce, to może, ale trzeba się liczyć z tym, że to będzie dużo drożej i tyle. No, jeżeli ktoś chce nurkować raz przez tydzień na wakacjach w roku na rebreederze i przez kolejny rok nie nurkować, to w ogóle nie powinien do tego podchodzić, bo to jest dla niego niebezpieczne. Zdecydowanie. Tak, dokładnie tak. Dobra, to już chyba dużo powiedzieliśmy o tych rebreederach. Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa to zawsze, czy jest coś takiego jak intro rebreederowe? O, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bo niestety jest. Okay. Niestety jest. Dlaczego niestety? Ponieważ ja osobiście jestem wrogiem. Już tłumaczę dlaczego, bo to ważny element jest tego, że czy te intro ma sens, czy nie ma sensu. I teraz tak. Dla osoby, która nigdy w życiu nie nurkowała na rebreederze, spróbowanie nurkowania na rebreederze na pewno nie powie, czy to jest fajne, niefajne, czy to jest dla niego, czy dla niej, czy to jest proste, czy to jest trudne. Bo osoba nigdy nie nurkująca na rebreederze nie będzie w stanie tego rozpoznać. Będzie to czyste działanie na emocjach przez, powiedzmy, sprzedawcę, czy też instruktora rebreederowego, bo opcje są dwie. Albo ktoś ustawi tak rebreeder, że ta osoba nie będzie musiała nic robić pod wodą i będzie jej się wydawało, że to jest w ogóle bezobsługowy. I wtedy dopiero będzie zderzenie na szkoleniu, że to jednak jest problem. Albo pokaże, że jednak rebreeder jest trudny i wtedy powie, nie, to rebreeder jest nie dla mnie. I to jest jakby jeden aspekt tego. Jest też drugi aspekt, że na jakiej podstawie ty, nie nurkując nigdy wcześniej na rebreederze, masz ocenić, czy ten rebreeder jest fajny, czy tamten rebreeder jest fajny. Po kolorze, nie? No właśnie. I teraz dam ci przykład. Osoba, która nigdy wcześniej nie zajmowała się na przykład offroadem, ma wybrać sobie samochód terenowy. Idzie do dealera i dealer jeden mówi, proszę bardzo, my tu mamy piękny, zajebisty SUV. Wygodna kanapa, wszystkie systemy trakcji, proszę, przejedź się po asfalcie. Wsiada, o, komfort, wygodnie, perfekcyjnie. Nie? No tu idzie do drugiego, to mówi, proszę bardzo, tu mamy taki plastikowy samochód, taka opona w wielką kostkę, tutaj prawie nic nie widać, proszę uważać, jak będzie pan wsiadał, żeby się nie pobrudzić. Przejedź. Okazuje się, że samochód rzuca, nie daje się jechać. Kupuje sobie ten, co było mu komfortowo i kolory miał ładne, no i wyjeżdża z miejskiego asfaltu i na wiejskiej drodze się zakopuje. Więc no, to też jakby ważne jest, do czego ten rebreeder ma mieć i sprawa jest dość prosta. Czym bardziej zaawansowany rebreeder, w sensie do bardziej skomplikowanych nurkowań, tym on będzie na początku bardziej niewygodny i będzie bardziej niefajny. No więc ja tutaj uważam, że intro rebreederowe jest zupełnie chwytem marketingowym, nic nie dającym. Oczywiście, kiedy ono może mieć sens? Sens jest wtedy, kiedy jest
bardzo doświadczony nurek rebreatherowy. Mówię bardzo, bo to musi być taki, który ma, myślę, minimum jakieś tam 100 nurkowań zrobionych, bo jest wtedy w stanie obiektywnie ocenić, czy konkretne rozwiązania w danym rebreatherze i on chce sprawdzić sobie rebreather, czy jest fajny, czy nie fajny. I wtedy taka osoba może coś z tego mieć, ale osoba, która nigdy nie nurkowała na rebreatherze, nie ma o tym bladego pojęcia, to jest raczej jako ciekawostka i odhaczenie sobie, żeby potem przy piwie powiedzieć, ja próbowałem na rebreatherze, to fajne, albo ja próbowałem, to zupełnie się nie nadaje do niczego. Fiordy z ręki mi Tak, dokładnie. Fiordy to mi z ręki jadły. Dokładnie takie właśnie moje było pytanie. To jest zupełnie co innego, bo ja rozumiem intro w ogóle nurkowe. Ktoś nigdy nie nurkował i on nie wie, czy będzie się bał. To jest mega super. To nawet zabrać kogoś, nie wiem, do takiego deep spotu, niech zobaczy, że to nie jest tak trudno oddychać z tego automatu, że jest fajnie. No to tak, to komuś powie, bajka biorę, nie? Albo powie, nie, ja mam cały czas tu jakąś klaustrofobię, mam lęki, to nie przekonałeś mnie. A przy rebreatherze to zupełnie to w ten sposób nie... Ja sam bym nie wiedział, na co się skupić. No ja bym po kolorze wybierał i wyglądzie tego rebreathera. A ja bym nawet sam ci nie wiedział, co mam ci powiedzieć, co jest fajne, co jest niefajne, bo ja nie wiem, do czego tego potrzebujesz. Wiesz, to znowu wracamy do tego, do tematu butów, nie? No bo przychodzisz, chcę buty, no. Wiesz, ja pamiętam, kiedyś sporo biegałem i poszedłem kupić buty do biegania. Do sklepu z butami. Takiego do biegania. Chyba biegacz.pl czy coś takiego, no nieważne, bez reklam. No i chciałem kupić buty. I tak, co sobie wybierałem, to pani mówiła mi, że nie, to nie dla mnie. Dlaczego? Mi się podobają. No bo nie są dobre, bo coś tam. Bo to musi być dla kogoś lekkiego, a to pan jest za duży, a to ten. Te są będą dla pana buty dobre, nie? Tak. Nie? Więc to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, no to też trzeba wiedzieć, czy buty chce do biegania, czy buty chce w góry. Do biegania w góry. Tak, czy do biegania w góry, czy chcę buty do garnituru, bo wybieram się, nie wiem, na ślub, pogrzeb, czy na jakąś inną imprezę, nie? Więc no, to wbrew pozorom to jest but i to jest but, ale potrafią je dość drastycznie różnić, nie? Biorąc pod uwagę ich ocenę na wygodę, to niekoniecznie ten but w góry musi być wygodniejszy od butu do biegania albo do butu do garnituru. Jeszcze takie ostatnie pytanie, to jak długo trwa szkolenie? A to zależy. Pewnie od paru aspektów. Od nurka. Od nurka, od instruktora, od finansów. Ogólnie szkolenie powinno trwać tak długo, aż nurek będzie kandydat na nurka będzie bezpiecznym nurkiem rebreatherowym. Bo szkolenie nie ma zrobić z kursanta mistrza nurkowania rebreatherowego, bo tego się na szkoleniu nie da za bardzo osiągnąć, inaczej by to szkolenie trwało wieki. To jest też rola instruktora, żeby przekazać wszystkie standardy bezpieczeństwa i być pewnym, że ta osoba może dalej pójść samodzielnie trenować w wodzie i będzie to robiła bezpiecznie, tak? Czyli nie kontroluje PPO2, jest w stanie ten rebreather złożyć, rozłożyć, nie ma problemów z pływalnością, że nie wyrzucają na powierzchnię, że ogólnie to wszystko ogarnia. I jednym są minima szkoleniowe, które są w standardach, a drugim jest rzeczywistość. I teraz według mnie taki minimalny czas szkolenia, to jest 5 bardzo intensywnych dni szkoleniowych. Teoria i praktyka. Tak, łączona teoria z praktyką i to w sumie się zaczyna rano, późnym wieczorem się kończy. I tu w dużej części ludziom udaje się tą wiedzę posiąść, wiedzę i umiejętności, bo to są dwie rzeczy, które są potrzebne. Ja bym bardziej był na tym, żeby zakładać, że to jest 6 dni szkoleniowych niż 4. Raz byłem świadkiem, asystowałem takiemu Niemcowi
w prowadzeniu szkolenia. Zrobił to w 4 dni, tylko zajęcia zaczynały się o 7 rano, kończyły się o 2 w nocy. Tak, no ale to naprawdę był Saigon, ale było na 3 kursantów, było nas 2 instruktorów i 2 kandydatów na instruktorów, więc średnia była 1 instruktor z kawałkiem na kursanta, ale to była rzeźnia. Nie? I to byli bardzo doświadczeni jeszcze nurkowie, więc tak. Ale no, moje doświadczenie to jest minimum 5 dni, 6 jest, jak się zakłada, jest takim optymalnym na ten podstawowy poziom oczywiście. I potem samodzielnie do szkolenia. No i potem jest samodzielne nurkowanie i trening, bo jakby też trzeba trochę odróżniać nurkowanie od treningu, bo że to nie chodzi o to, żeby tylko sobie na tym rebliderze popływać, ale też, żeby jakieś tam czynności sobie utrwalać. Nie? I takie minimum, żeby nurek był w miarę ogarniętym nurkiem rebliderowym, to jest około 50 godzin na danej jednostce. Po tych 50 godzinach można powiedzieć, że ten nurek coś zaczyna kumać, bo niestety jest taki cykl euforii rebliderowej, że tak koło 20 godziny włącza się nieśmiertelność i to, że ja już na tym rebliderze potrafię wszystko. Nie? I tak naprawdę gdzieś po 100 godzinach dopiero włącza się refleksy. I też nie u wszystkich, ale u dużej ilości osób zaczynają rozumieć, że mają wiedzę, mają umiejętności, mają doświadczenie, ale to jest nie wszystko, co jest jeszcze potrzebne. Okay. Czyli wytrwałość, spokój, opanowanie tematu, nie na szybkość. To można też odnieść do ogólnie nurkowania. No. To każdy powinien sobie tak historycznie spojrzeć wstecz i zobaczyć, ile mu czasu zajęło osiągnięcie każdego poziomu nurkowego. Czy ktoś stał się nurkiem trymiksowym w 50 godzin? No nie, to dlaczego nagle ktoś chce przyjść i być mistrzem świata w nurkowaniu rebliderowym w 10 godzin? No to się nie zdarzy. Od zera do mastera w weekend. Tak, można, ale jeżeli ktoś liczy na efekt, to albo na plastik. No, tak. No. Jeżeli efektem ma być plastik, można być optymistą, ale jeżeli efektem ma być umiejętności i przeżycie, no to trzeba zakładać trochę więcej czasu niż mniej. Super, dzięki Marcin za wiedzę, którą przekazałeś w sprawie rebliderów. To ja dziękuję. I przybliżenie specyfiki tego urządzenia. I co, mam nadzieję, że spotkamy się w jeszcze niejednym odcinku. Też mam taką nadzieję, zapraszam serdecznie. Dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.